Raki, możecie mówić innym, ja nie chcę tego, co dostają inni, ja potrzebuję czegoś innego, ja potrzebuję czegoś z innego zestawu, z innej kubki, z innych kart, z innych obrazów. Ja jestem wrażliwszy, wrażliwsza, ja chcę czegoś, co jest jak delikatne ziarenko, do którego mogę wrócić, przy którym mogę przysiąść znów, które już znam, to już było. I to ma być piękny obraz, to ma być delikatny obraz, to ma być ładny malunek, to nie ma być ostre i tego potrzebuję i to chcecie mieć przy sobie blisko w czerwcu i na to chcecie spoglądać. Chcecie spoglądać znów na to, co mogło wykiełkować i może już wykiełkowało i jest pewnego rodzaju powrotem do kiełkowania. Jakby była jakaś kolejna faza wzrostu czegoś, co kiedyś zaczynało rosnąć, ale może się w tym wzroście gdzieś wstrzymało i teraz znów rusza, znów zaczyna rosnąć, znów do góry. I jest z tym związane pewne rozważanie, moi drodzy. Właśnie takie przysiąście gdzieś, nie wiadomo na czym, to nie jest ważne. Możecie stwierdzać, siadam, nie wiadomo na czym, gdzie ja usiadłam. No niby widać, a niby nie widać. Nie wiadomo, czy tu ktoś patrzy, nie patrzy do końca, trochę jakby patrzył bardziej w głąb siebie niż na zewnątrz, jakby ten obraz przywoływał, albo spoglądał na niego tylko przez chwilę i mógł go z powrotem w pamięci przywołać. Wy, Raki, macie dobrą pamięć ze swojej natury i ta pamięć związana jest z waszymi emocjami, nawet jeżeli w tym momencie pewien rodzaj działań intelektualnych podejmujecie, jakbyście zamykali się ze swoimi myślami w wielkiej czapce, jakby te myśli wychodziły wręcz poza waszą głowę, ale nadal były blisko przy was i coś wam wchodzi do głowy, coś dociera do was z zewnątrz, jakby różne ptaszki ćwierkały, jakby różne dźwięki do was przychodziły i te dźwięki wam podpowiadają, o czym warto pomyśleć jeszcze, co warto jeszcze rozważyć, jaki dylemat jest w tym momencie w jakimś sensie potrzebny i przy czym powinniście usiąść i co powinno być nad waszą głową. Co powinno ograniczyć trochę wasze myśli? Jakie będą uczucia z tym związane, moje drogie raczki? Ktoś wychodzi z rozpaczy, moi drodzy. Ktoś może się jakby rozprostować w końcu z takiej jakby embrionalnej pozycji. I o to chodzi. I w tym momencie nie czuję, żeby to było jakieś ponowne wejście. Możecie mieć wątpliwości. Możecie mieć wątpliwości, czy znów się nie skulicie i ktoś może być w pewnych wątpliwościach, jak was będzie nawet zapewniał o tym. Ale wątpliwości to są tylko wątpliwości, to nie jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że macie jakiegoś rodzaju kulę u nogi. Tylko pytanie, czy wy chcecie się tej kuli u nogi pozbyć, bo może chcecie zostać tam, gdzie jesteście i wam trochę odpowiada to, że nie bardzo możecie się ruszyć swobodnie, ruszać tak swobodnie, jakby może chciały na przykład bliźnięta czy strzelce. Może wy nawet chcecie, żeby wasza noga czy wasz ruch był gdzieś wstrzymywany czy ograniczany.
Co jest związane z tą kulą u nogi, moi drodzy? Co Was trzyma w miejscu? Trzyma Was w miejscu to, że trzeba wracać do wielu różnych działań, które są skoncentrowane w różnym punkcie. Znaczy, przepraszam, nie w różnym, tylko właśnie w jednym punkcie. To nie są różne punkty. Nie pomylcie się. Tu cały czas chodzi o to samo. Jeszcze coś ważnego dla Was, drogie raczki. Drogie raczki, ważne jest to, że ktoś znów będzie niejako zaćmiony. Jeżeli ktoś był w Waszym życiu taki niewyraźny i troszeczkę zachowywał się nie za mądrze, może jak taki głupiec, tarotowy głupiec, może ktoś rzucał się na jakieś projekty, na przykład bez zastanowienia, tak już nadmiernie pochopnie, na pewno w Waszej ocenie pochopnie, to może być tak, że ten ktoś jakby jak takie niejasne widmo trochę wraca do Waszego życia. Znów gdzieś jakby czai się za drzewem. To jest ktoś, kto jakby może gdzieś pojechał, albo komuś nawet pojechał, albo z kimś pojechał, ktoś odjechał, jakieś ślady pewnego pojazdu tu są i czuję, że może tu chodzić o po prostu jazdę samochodem, a jednocześnie może tu chodzić o jakieś takie niezbyt miłe słowa, które czasem określamy jako pojazd. Ktoś komuś pojechał, ktoś komuś powiedział coś niemiłego, nieprzyjemnego. Moi drodzy, powiem Wam jeszcze, co Wam się miłego przytrafi. Przytrafi Wam się to miłego, że w końcu będziecie mogli zebrać owoc jakiegoś swojego marzenia. Może nie będą to wszystkie marzenia, może to nie będzie tyle, ile chcieliście zebrać, ale coś uda Wam się złapać z tego, co uważaliście za nierealne. I na co jeszcze możecie czekać, drogie raczki? Możecie czekać na to, aż ktoś jakby ostatecznie postanowi coś pożegnać. Może będzie chciał dosłownie złożyć kwiaty przy jakimś nagrobku, a może będzie chciał ponownie ostatecznie coś pochować, coś zakończyć i pokłonić się jakiemuś etapowi, który jest jak pożegnanie się z życiem, takim czy innym. Ale na to możecie czekać, więc jakby to należałoby rozumieć w sensie pozytywnym. Drogie raczki, jeszcze na koniec Wam podpowiem, na jakie emocje warto by było w czerwcu zwrócić uwagę. Po prostu na jakie zwrócić uwagę, tak? Zwracajcie uwagę na uczucie takiego przestrachu, przestraszenia. Jeżeli w Waszym życiu pojawi się ktoś, kto poczuje się jakby nagle sam znalazł się w ciemnym lesie, to zwróćcie na to uwagę, na kogoś, czy raczej na te uczucia, które będą mówiły o pewnej bojaźliwości, zalęknieniu i przerażeniu, bo ktoś może się poczuć, jakby był na ciemnej ścieżce, na której patrzą na niego różne oczy gdzieś z ukrycia. Ja wcale nie mówię, że to Wy będziecie i że trzeba to jakoś zmieniać w tym momencie. Może ktoś musi to po prostu przeżyć. Nie mówię też, że nie trzeba tego zmieniać, może warto, to już jest Wasza decyzja. Chodzi o to na pewno, że warto się temu przyjrzeć. Warto się przyjrzeć tej sytuacji, ale tak ze spokojem trochę, z pewnego dystansu. Tu nie chodzi o zaangażowanie się emocjonalne w te emocje, właśnie jakby to gdzieś poruszać siebie, swoją emocjonalność bardzo w związku z tym, z tą obserwacją, ale chodzi o to, żeby na to po prostu popatrzeć i to popatrzeć na to więcej niż jeden raz, drogie raczki.
I jeszcze tylko Wam coś wyciągnę miłego na koniec, żeby tak tym przestraszeniem nie kończyć. Co to miłego będzie? Miłe będzie to, że będzie można powyciągać różne szpilki, które gdzieś do głowy wchodziły i wchodziły tak ostro i maksymalnie. Może ktoś Wam wsadzał te szpile i w tym momencie one jakby wychodzą z Waszej głowy, już ich nie ma. Już ich nie ma.